Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Jestem w recepcji hotelu Akazja Swiss Resort w Marsa Alam w Egipcie. Za chwileczkę podjedzie autobus klimatyzowany i jedziemy na wycieczkę fakultatywną z biura podróży TUI, które organizuje takie wycieczki, do miasta, starego miasta El Khuzar, około 20 km stąd. Cała wycieczka to około 5 godzin, z czego przewodnik w języku polskim oprowadza nas tam po kilku ciekawych miejscach, daje trochę czasu dla siebie, w związku z czym możemy ciekawie spędzić czas i następnie na około godzinę 20 wrócić. Start 14:40, powrót około 20:40. Zaraz Wam tu pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o autobus i całą wycieczkę. Sporo osób poleca tą wycieczkę, żeby udać się właśnie do El Khuzar. Ja tu mam ze sobą plecak, zapas wody, oczywiście mam pieniążki. W El Khuzar można kupić bardzo dobre przyprawy, oryginalne, bardzo dobre różnego rodzaju ciasta, być może jakieś pamiątki. Więc jedziemy zobaczyć, jak to wygląda, stare miasto. Tak więc postaram się Wam to wszystko pokazać. Tak więc idę się szykować, zaraz przyjedzie autokar, autobus albo jakiś mały bus, zobaczymy, ale ma być klimatyzowany i przewodnik w języku polskim. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przyjechał po nas autokar. Przyjechał po nas autokar. Taki bus klimatyzowany. Przyszedł do lobby. Pan w języku polskim poinformował, żebyśmy sobie weszli. Hello! No i wsiadamy i jedziemy do El Khuzar takim wygodnym, klimatyzowanym autobusem. Jeszcze u ochroniarza zostawiliśmy tutaj siedzącego numer pokoju. Tak zalecił pan z wycieczki, żeby z hotelu wiedzieli, że jedziemy właśnie na tą wycieczkę poza hotel. No to jedziemy. No to ruszamy na wycieczkę. Gdzie jesteśmy teraz, to jest hotel, co się nazywa Akazja. Akazja. O, Akazja. O, Aquabar. Największa Aquabar tutaj w całym Marsa. To jest nasz polskojęzyczny przewodnik. Hotel nam się oddala, tam jest aquapark. O, jeżeli mogę się przedostawić, I jedziemy w stronę. jeszcze dołączą do nas, jeszcze... Podjechaliśmy teraz pod hotel Utopia. Tu jeszcze 3 Czechów będziemy brali ze sobą na wycieczkę i jedziemy prosto do El Khuzar. Najpierw jedziemy do meczetu, potem do kościoła koptyjskiego, 2 sklepy i następnie jeszcze cytadelę możemy odwiedzić. I wycieczka około 3 godzin, trochę czasu wolnego i będziemy wracać. Przewodnik Ahmed, jak dobrze pamiętam, fajnie w języku polskim sobie radzi. Jeszcze z nami jest drugi przewodnik, Mohamed, ale to już język czeski, ponieważ mamy też tutaj Czechów właśnie, którzy zaraz wsiądą. I jeszcze jest Mohamed, jak dobrze pamiętam, kierowca. Już mi się mylą te imiona, Ahmed, Mohamed, ale w ten sposób właśnie są najczęściej tutaj nazwani mężczyźni od proroka. Dobra, jedziemy dalej. Wjechaliśmy właśnie do miasta El Khuzar, takie przedmieścia. To jest szkoła. Tak wygląda. Czyli kobieta, nawet jeżeli kobieta u nas jest zakryta, to jest jej wybór. Mąż nie kazać. Czy kobieta musi mieć zakryć i tak dalej? To jest jej wybór. Mąż nic nie kazać. Albo może ona tak się urodziła, jej rodzice wychowali jej, to ona tak ma być. A jeżeli nasze kobiety są zakryci, to są na przykład obcokrajowcy. Ale вообще jej rodzice, męża, dzieci jest normalnie kobietą. Tylko targ warzywno-owocowy. Nie. To jest jedyna główna ulica w całym miasta, gdzie są sklepy. Nawet nie mówią bazar. Ale przypomnę, targujecie, cokolwiek z Egiptu można do Polski zabrać. Jest tylko zabroniona cokolwiek od morza Czarnego. Czyli muszynka, rafa zabroniona, ale reszta mogą zabrać oleje i tak dalej. To
to są Polacy, tak jak mówią, non-stop kopią herbata, hibiskus, chałwa, tu. Proszę Państwa, są moje minarety jedne, dwie, trzy, nic nie oznacza, tak jak mówiłem, już mówiłem. A proszę Państwa, cała zasada, jeśli ktoś modli, ktoś się nie modli, nie dostajemy kary za to. My jesteśmy 105 milionów Egipcjanin, 105 milionów Egipcjanin prawosławnych. Jeżeli coś nie będzie potrzebne, można to zostawić w autokarze. My, autokar jest z nami cały czas. Proszę Państwa, my modlimy się w stronę, gdzie jest Mekki. Modlimy się w stronę, gdzie jest Mekki. Strona Mekki jest w Arabii Saudyjskiej. Czyli nawet meczet tutaj jest specjalnie wybudowana w stronę Mekki. I tak dalej, minareta. A źle wybudowane. Nie myśleli, że my modlimy się w stronę Mekki. Czyli proszę Państwa, obsługa w hotelu modlą się, ale Państwa nie widać. Nie mają przerwy, nie ma pauzy, ale mogą, jeżeli ja się modlę, mamy znajoma w pracy, ja mogę poprosić o 3 minuty, gdzieś się modlę w stronę Mekki i wracam do pracy. Czy proszę Państwa, gdziekolwiek, jak jest wołanie do modlitwy, to nie trzeba chodzić do meczetu i się modlić. Czyli można wszędzie się modlić. W wozie, na dachu, w samochodzie, tu. Najważniejsze tylko, że pierwsza nasza królowa Hatshepsut zrobiła jej pierwsza wycieczka stąd do kraju bomb i handlowała tam kadzidełka i tak dalej. Она была bardzo zazdrosna i tak dalej, dlatego ona skorzystała z ten port i tak dalej i chciał jej walczyć i tak dalej. Wysłał jakieś czołgi, było ufali i tak dalej, nie udało się i tak dalej. Przed nami mamy port. Dla miasta Al-Qusayr. Już proszę wysiadać. Tutaj będziemy wysiadać i tutaj jest meczet. Będziemy go odwiedzić. Tak więc Zabieramy tylko aparat, telefon, woda. możemy w autobusie zostawić rzeczy, których nie potrzebujemy. Meczet był wybudowany w 1704 roku. 1704 rok. Ten meczet został wybudowany. Ale proszę Państwa, został tutaj remontowany w 1980 roku. Był wybudowany w 1704 roku, ale został remontowany w 1980. Wszystko zostało tutaj remontowane oprócz minareta. Tak zostawiane dla pamiątki. To jest najstarsza meczet tutaj w miasta Al-Qusayr. Miasto Al-Qusayr ma 4000 lat. Zapraszam, zwiedzamy. Proszę Państwa, mówiłem Państwu, tutaj jest zasada meczet tylko otwarta w czasie modlitwy. Okay? Ale tutaj taka obsługa tutaj, on specjalnie otwiera dla ludzi. Trzeba oglądać i tak dalej. I wtedy trzeba, mam nadzieję, dostać jakieś $0,5 i tak dalej. Napisane, czyli tak samo jest napisane, że ten meczet był wybudowany, jak się nazywa i tak dalej. Tu są ludzie robili tutaj przerwę, zostali tutaj. Proszę Państwa, tu takie domy u nas oglądają. Nie mieszkamy, takie domy u nas oglądają. To nie są apartamenty, to jest dom. Czyli na dole tu mieszka rodziców, na dole mieszka rodziców. Na drugim tu mieszka syn żoną, ich syn, żoną, na trzecim drugi syn żoną, a jeżeli są czwarta, to są, jeżeli ktoś był w luksusie i tak dalej, może widział takie budynki, domy nieskończone, tak? Bo wszyscy myślą, że nie zapłacić podatki, tak? Ale może ktoś tutaj, jak będzie dorosła, rada polega na siebie, będzie sam się skończył, albo wychowywać zwierzęta, albo paranina, gołębie. Zapraszam? Dwa magnesy do domu. Zapraszam? Dwa magnesy do domu. Ale dwa magnesy. Idziemy odwiedzić meczet. Proszę Państwa, do meczetu trzeba butę zdjąć.
Takie miejsca tutaj, tu są specjalne miejsca, gdzie można tutaj zakładać, albo tam jest tak samo w środku. Czyli można zostawić na zewnątrz, albo można zabrać przez rękę wewnątrz. Zapraszam. Okej, buciki zdjęte. A do to u Państwa są turyści, tutaj nie wieczna zasada, ale my jesteśmy Egipcjanie, wiemy całą zasadę. Dlatego mężczyźni, oni takie mężczyzny pozwalają. Ale kobieta musi być do to cała zakryta. Czyli zostajemy tutaj stroje. Zapraszam. A do mężczyzny zasada mają, żeby nie krótkie nie, czyli za kolanem, nie przed kolaną. Ale takie pozwalają Państwo. Ale dla nas, Za kolana Egipcjanie, powinno nie ma być, zasada. ale nie mamy. Za kolana to się lubi? O, Za kolana. ten pan się nie nadaje, ma za krótkie. A tu jest trumpy? Co to jest? Trumna. Trumna. O, czyli jeżeli mówią Państwo, my jesteśmy 90 milionów Egipcjanin. Czyli muzułmanie jak się umiera, to wtedy zabierają go do meczetu i myją. I wtedy to jest, zakładają tutaj, to jest podłóżka, to jest ubranie jego białe, jego ubranie jest w środku i wtedy do cmentarza. Cmentarz u nas trzeba kupić, a bardzo drogie, trzeba kupić, każdy kupi jego cmentarz. Miejsce na cmentarzu. Miejsce na miejscu. W Polsce tak samo. O, i tu 4 osoby przyniosą tylko, a każda tutaj. A 4 osoby nie O, są do cmentarza. O, jeżeli cmentarz jest blisko, to na wierzchu. Jeżeli cmentarz jest w innym kraju albo innym regionie, to wtedy na samochody, samoloty i tak dalej. Zapraszam Państwa. Ja zapraszam. Idziemy dalej. Warto mieć ubranie, kobiety muszą mieć zasłonięte ramiona. Jak nie mają, to tutaj otrzymują właśnie takie ubrania, aby można było wejść do meczetu. I już kobiety są już poobierane, więc mogą wchodzić do meczetu. Meczety są bardzo duże, ale najpierw idziemy zgodnie z tym. Bacio. Zróbcie mi też jedno zdjęcie. Fajnie zrobić sobie zdjęcie. Bardzo ładnie pani wygląda. Nie. Idziemy dalej. Ja Państwa zapraszam. Tutaj jakaś łaźnia jest. O, proszę Państwa, tu takie w każdym meczetu takie miejsce do mycia. Ablucja. Proszę mnie pomagać. Ablucja? Ablucja, o. Czyli przed każdą modlitwą trzeba się myć. Okay? O, tu są miejsca, gdzie można usiąść. Woda nam zacznie. O, tu są miejsca, gdzie można usiąść. Okay? Tu jest jeszcze imieniny, ja takie wszystkie będę pokazywać Państwa, ale po prostu nie informuję. Jest na telewizji. Jest na telewizji? Mówisz mnie? Nie. To takie budzi. To 4 razy? Nie. A ja tak. Ja jestem muzułmaninem. Sorry, 4 razy. ale zawsze mówisz, że Jestem pewien. No to okej. Ale nie mam problemu, że jestem nie poprawił. Okej? Więc tu 4 razy. Nos 4 razy. Twarz tutaj 3 razy. I wtedy ręce tutaj mijemy 1 raz. Okej? Uszy 4 razy. Tu podkładka tutaj 3 razy. Okej? Szyję 1 raz. I stopa 1 raz. Jeżeli ktoś ma skarpetki, okej. I jeżeli bez skarpetki, to nie ma problemu. No takie całe idzie. O, ja tylko pokazywałem Państwa i wziąłem prysznic. Jesteśmy w telewizji, to będzie dawana prywatna. Okej? RODO. Nie, jeśli nie będziemy w telewizji. Zapraszam Państwa do środka zwiedzania i wszędzie można zdjęcia zrobić. Nikogo nie zabrać.
Ahmed, a od czego zależy, ile razy co się myje? Ile się razy? To jest sunna. Wszystko zabronione w islamie od sunna naszego proroka Muhammada. Czyli to już wszystko jest od góry ustalone. Tak, czyli wszystko zrobimy, co było Wszędzie się zawsze było. Idziemy dalej. Czyli po umyciu się w odpowiedni sposób można dopiero wejść na salę. Mimo arabsku odprawnie mówimy tak jak mówimy, to jest Koran u nas. Czyli wszystko zabieramy w naszym tutaj traktowaniu żona, śluby, wszystko co robimy, modlitwa, to jest od naszego proroka Muhammada. A zapomniałem powiedzieć, że islam dzieli się na sunnitów i szyitów. Sunnici to są większość tutaj muzułmanie, jak widzicie, są sunnici. Z wieków proroka Muhammada i to są miejsca, które dlatego się tutaj No to? Proszę Państwa, to jest miejsce, ja tylko 2 minuty zostawiam 10 minut na zdjęciu. To jest miejsce dla imamów. Czyli mówiłem, że meczet jest wybudowana w stronę Mekki, czyli ta strona jest strona Mekki. Mówiłem, że jest nawis. Nawis jest pierwsza znanie jest napisana, a to jest Allah. Allah a to jest miejsce dla imamów, czyli imam tutaj jest mój i prowadzi drogę do modlitwy. Wywołania mówiłem, że jest mikrofona meczetu. Codziennie można słyszeć Allahu Akbar, Allahu Akbar. Proszę Państwa, tylko miejsca, to tylko na imam, widać, nawet jeszcze nie przygotowali wszystko. To była najdłuższa modlitwa. To tylko imam używa piątek dzień. I większość muzułmanów chodzą się do meczetu piątek i modlą się. Dlatego imam tutaj siedzi, mówią, że była najdłuższa modlitwa. Ale tutaj było korona i tak dalej, powód zrobili krótkie, że da prywatne. To jest miejsce dla imama. Tutaj ludzie siedzą i imam siedzi i prowadzi ludzi, jak mają traktować żona, ją można i tak dalej. 10 minut, ja jestem jest autobus. O, proszę Państwa, jest modlitwa. Jest, nie modlimy więcej razy się modlitwa. Czyli czas modlitwa jest pierwsza, czwarta, 58, to jest pierwsza modlitwa. A druga, 6:22, co to jest? Nie godzina, nie jest, to jest wschodu słońca. A trzecia to jest druga modlitwa, czwarta. Trzecia i ostatnia jest 8:20, czyli 8:20? Czyli będzie 20:20, ostatnia. Ale druga to jest wschód słońca, a tu jest ile stopni. A to jest godzina, a data, ale coś ważnego, bardzo coś ważnego tutaj. A druga to jest wschód słońca. Proszę bardzo. Tutaj są godziny modlitw. Na dole mamy temperaturę 35 stopni. Data, godzina. Ale proszę Państwa, tysiąc Macie inny kalendarz. O, my mamy inny kalendarz, czyli używamy kalendarz jałmuński. Koreański, jałmuński, tak? O, to jest naszego urodzenia, naszego proroka Muhammada, czyli 1445, to jest jego urodzenie, naszego proroka.
Czyli wszystko święta, tu jest używamy inny kalendarz. Kalendarz. Aha. Zgoda? Ogłoszenia zrobili. Te zasady, które dotyczą muzułmaninów, takie jak mycie i tak dalej, nie dotyczą turystów, dlatego też my nie musieliśmy w łaźni się w odpowiedni sposób myć, przemywać, tak jak to zrobił nasz przewodnik, który jest muzułmaninem, Egipcjaninem. Tutaj są różne ogłoszenia. I taki meczet, jak widzicie, wygląda w ten sposób. Czyli jest tu imam, znaczy teraz go nie ma. Jest imam, który wygłasza modły, informuje jak żyć, jak postępować z żoną, jak żyć. A tutaj zbierają się do modlitwy muzułmanie i się modlą. Jest przyjemnie, wiatraki, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Mięciutko na dywaniku, czyściutko. Zdjęcia mamy porobione. Więc możemy udać się w dalsze zwiedzanie. Kobiety zostawiają swoje szaty. Musimy dać podglądanie. Buty założone, więc możemy iść dalej. Das heißt jetzt Masala da oben. Okay, und das ist die alte Teil. Wycieczki tutaj przyjeżdżają z różnych krajów. I idziemy dalej w stronę Busa. Tak więc meczet mamy odwiedzony. Bardzo ciekawe, przyjemne miejsce. Trochę inna kultura niż nasza. Inne zasady. Ale warto odwiedzać różne miejsca. Tutaj mamy port, z tego co mówił przewodnik. Kilka łodzi, jak widzicie, na mieliźnie. I w tym momencie udajemy się do naszego klimatyzowanego busa i jedziemy dalej. Tak więc wsiadamy i jedziemy dalej. Teraz jedziemy dalej do kościoła koptyjskiego. Palić i jeść. Od wschodu do zachodu. Nie wolno bić, palić, jeść. Od wschodu do zachodu. A nie nawet jedzenie powąchać. Nie wolno. Jest cenna. Zapytałem kiedyś, ile kosztuje za jeden dzień, bo wjeździli $30 plus jedna posiłka. Najstarszy hotel El Guzar, Najstarszy tak? hotel. Całe miasto Al-Qusir ma 4000 lat. Tu, na tu zostać, to się dostawia nas na ulicy, na stoi, nie sprawdza. Proszę Państwa, mówiłem, chrześcijanie tutaj są 15 milionów. To całe miejsce, gdzie jesteśmy teraz, to zależało do Włosi zależało, ale teraz nie ma Włosi tutaj, bo Włosi inwestowali, jeszcze inwestują w całym Marsala. Inwestują. To wszystko oni sami budowali tutaj kościół. Tam jest czerwone budynki, przed nami to jest szkoła. Egipcjanie zabrali od 2007 roku i zależy kościół koptyjski. Tam jest Maryja, Jezusa Maryja. Co tam jest? Chrześcijanie tutaj, co wiem, nie mają rozwodu, rozwód tylko w razie zdrada. Nawet jeżeli jest zdrada, trudno dostać rozwód. Zależało do Egipt. Idziemy teraz do kościoła koptyjskiego.
Tutaj kiedyś Włosi zarządzali tym terenem, ale opuścili to miejsce. Przynajmniej tak powiedział przewodnik. Mamy 10 minut na to, żeby odwiedzić to miejsce, zrobić zdjęcia. Tutaj są różne budynki, budowle. Wchodzimy do środka. لا هم بس خش يا جاري هم بس هم بس Piękne zdobienia, sklepienia. Zobaczcie. Bardzo piękne miejsce.
Bardzo ładne, odrestaurowane. Wychodzimy na zewnątrz. W tle słychać nawoływania do modlitwy muzułmanów. Przejdźmy jeszcze tutaj. Ale przecież normalnie też spotykają. A może to jest jako muzeum? A może to jest po prostu wyjęte? Tutaj można kupić sobie jakieś napoje, gdyby ktoś potrzebował. Tu jest tylna część kościoła. Bardzo ładny kościół. Piękne obrazy, malowidła na sufitach. Super. Jedziemy dalej. Idziemy do autobusu naszego. Jedziemy busem dalej, czyli meczet mamy już odwiedzony. Fabryka po lewej stronie, co Państwo mówią. Kościół koptyjski też. Jedziemy dalej. Inwestycja, tak? O, jakie dobre. Złoto, zabrelanie, ludzie lubią. Proszę, ojej, jeszcze nie skończyliśmy, a zasada islamu. Cały czas będziemy mówić tylko o zasadzie. O, już się skończy. Czwarta zasada jest ją można, to jest obowiązkowa pomaganiem jednym. Czyli trzeba dawać 2,5% od wypłaty. 10% od twoje złoto, co masz w domu. Jeżeli masz taki w banku konta, to masz dawać. Tak wszystko rozliczone, ile musisz zapłacić. Ostatnia zasada jest pielgrzymka do Mekki, to będzie ostatnia pielgrzymka do Mekki. To jest obowiązkowa na kogo co stać. Dlaczego są obowiązkowa na kogo co stać? Bo proszę Państwa, to jest raz w życiu, ale może kilka razy, to Szwajcarii, to jest szkoła podstawowa. Dla gimnazjum, przepraszam. Gimnazjum, podstawowa, a zaraz będzie podstawowa. Czyli podstawowa szkoła u nas, czyli chłopacy z dziewczynami normalnie, ale jak zaczynają szkołę gimnazjum, to jest osobne. O, lecą osobne i tak dalej. To jest policja, mocna policja tutaj.
Proszę Państwa, u nas edukacja tak samo wygląda jak u Państwa. Jak ma 6 lat, to idzie do szkoły podstawowej, trwa 6 lat, gimnazjum 3 lata, liceum 3 lata i wtedy różnie studia. Czyli tak samo. Jest tylko jedna różnica, że szkoła u nas nie obowiązkowa. Teraz idziemy odwiedzić sklep, czyli nasz trzeci przystanek. Dookoła nie za wiele. Tutaj trochę budynków mieszkalnych. Jedna ciekawa informacja, jaką przewodnik przekazał, to że w Egipcie są albo bardzo bogaci ludzie, albo bardzo biedni. Nie ma średniej klasy. Też ciekawostką jest to, że szkoły są tutaj nieobowiązkowe, ale płatne. Mniej więcej na nasze to jest około 300 zł na rok. Nie każdego tutaj na to stać. Ciekawa taka wycieczka, bo poza zobaczeniem ciekawych miejsc można się troszeczkę dowiedzieć o lokalnej kulturze i zobaczyć różne ciekawe miejsca i kupić różne ciekawe miejsca. Na przykład, o, tutaj sobie zobaczymy różnego rodzaju pamiątki, jakie można kupić w tego typu miejscach. Co się komu podoba, ten może sobie coś kupić, może sobie zobaczyć i dodatkowo na przykład właśnie sprawić jakieś pamiątki czy też prezenty dla swoich znajomych, bliskich na takiej wycieczce. To jest dosyć ciekawe, ponieważ taki sklep jest naprawdę bardzo duży i jest tego tutaj w bardzo dobrych cenach. Po prostu bardzo dużo. Można się oczywiście targować. Zazwyczaj jest tak, że cena, która jest podana, nie powinna być ostatnia. Wszyscy są przygotowani do targowania. Tu akurat w tym sklepie jest też toaleta. Można skorzystać z toalety, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Można kupić różnego rodzaju gadżety do pływania. Różnego rodzaju chusty. Przejdę przez kilka alejek, żeby Wam pokazać te ciekawe rzeczy, które można tutaj kupić. Jest tego naprawdę bardzo dużo i bardzo ładnie te różne rzeczy się tutaj prezentują. Bardzo duży sklep. Bardzo duży sklep. Od torebek po różnego rodzaju magnesy. Idziemy dalej. Bardzo ciekawe produkty. Pamiętajcie o tym, że z Egiptu nie można wywozić części raf koralowych, różnego rodzaju nawet umarłych zwierzątek z morza. A jeżeli kupujemy coś w sklepach, dobrze, żebyśmy brali ze sobą rachunek. Dzięki czemu na lotnisku w razie jakiejś kontroli czy jakiegokolwiek problemu, abyśmy mogli się łatwo i szybko wytłumaczyć, skąd dany produkt mamy, że nie jest kradziony. Przepiękne patery. Pięknie się to wszystko prezentuje. Bardzo duży sklep. Portfele, figurki, popielniczki. Kto co woli, kto co potrzebuje. Kubeczki, kieliszki. I też taka ciekawostka, przed chwilą przewodnik mówił, że Egipcjanie bardzo mało podróżują, bo żeby podróżować trzeba dostać wizę, trzeba mieć konto w banku, trzeba mieć pieniążki. Więc podróżują, ale bardzo mało. A jeżeli już, to raczej ta klasa wyższa, czyli bogaci po prostu Egipcjanie i ich rodziny. Zobaczcie, jaki fajny, naprawdę
bogato wyposażony sklep dla turystów. Spokój, nikt nie przeszkadza, nie wchodzi na głowę, zatem możemy kupić co chcemy, dokładnie pooglądać. Co my tu mamy? Ręczniki, torby plażowe. Cen tutaj nie widzę, bo jak powiedział przewodnik w autobusie, w Egipcie nie ma ustalonych cen. Znaczy się są w supermarketach, w takich sklepach ogólnych, ale w sklepach cen ustalonych nie ma. Cenę podaje w danej chwili sprzedawca, a my możemy się targować. Targowanie oczywiście jest całkowicie normalne, nikt się nie gniewa, że potem próbujemy targować. Nie ma tutaj jakiejś najlepszej rady, o ile procent możemy się targować. To jest zawsze indywidualne. Tutaj mamy przyprawy, kardamon, zielona kawa, różnego rodzaju przyprawy. Nagrywam dla Was wszystko bardzo tak szczegółowo. Dla jednych może być to nudne, ale niektórzy lubią pooglądać sobie tak dosyć szczegółowo. Czasami obsługa sklepu czy też przewodnicy patrzą na mnie, jakbym był z telewizji, ale szczerze Wam powiem, nagrywam to dla Was i nie dość, że jest to, bo jest to bardzo mocno męczące, takie chodzenie z telefonem, z kamerą, nagrywanie dla Was. Zauważcie, że staram się nagrywać możliwie płynnie, żebyście mogli zobaczyć wszystko dosyć spokojnie, zrobić stop klatkę, ale mi to sprawia przyjemność, bo przy okazji moi widzowie, czyli Wy, będą mogli być jak najlepiej przygotowani, na przykład na wakacje w Egipcie, dobierać odpowiednie wycieczki pod swoje potrzeby. Dzisiaj mieliśmy na tej wycieczce z Tui jeszcze jechać na targ. Takie zdjęcia przedstawiały targ z przyprawami, sklepikami i tak dalej. A w busie przewodnik powiedział, że targ jest od czwartku do piątku po południu, a już jest piątek i jest po południu i już targ jest nieczynny. Tak więc taka trochę ciekawostka. Tak więc to taka mała nieścisłość, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Chwileczkę, ja zapytam mojego kodownika. Nie, bo ona czegoś takiego nie Tak, nosi. zaraz dowiemy się, jaka jest cena. Jak słyszycie, pan z obsługi nawet troszeczkę po polsku mówi. Fajnie. O, są też paski. Można kupić paski. Zaraz zobaczę, czy dobrej jakości. Kuznictwa to dla Ciebie. Postawić na cenę $4. $4 za dwie. Za jeden. Za dwie. Za jeden. Weźmiemy za dwie $4. Dwie za $4 i kupujemy. Może być? Jak, what's your name? Siedem. Jak masz na imię? Mam na imię Carlos. Bardzo mi miło, nice to meet you, Bogdan. Nice to meet you. Dwie za 4. Dwie za 4. Nie, tak nie rób. Dwie za 4. Trudna cena. Dobra cena. عايزين الاثنين بأربعة. طب الاثنين آخرهم بكام مع بعض؟ امسك كروز ده اخر خالص 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 خالص. شش زاد فيها. 5 za 2 i koniec. عايز الاثنين بخمسة. لا ما ينفعش. ده في اي مكان واحده. 5 za 2. هلو باكي ستيل
Taki plastik 1x1. We have 2 zabijek. 2x1. No a taki za fotel, taki jeden. Próbujemy się targować, żeby była fajna zabawa. Nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o właśnie kwestię targowania się. I to jest przyjemne. Okej. So thank you. I za chwileczkę nas pewnie zawoła, że za $5 jednak się zgadza. To jest tylko chwila. Zobaczymy, czy zaraz nas zawoła. Na razie tam rozważa, rozmyśla. Bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy. Menedżer niestety nie dał się przekonać na $5 za 2 bransoletki. Chciał 6. No i były dwie opcje. Dać 6, albo jednak, żeby zgodził się na 5. Jakby zgodził się na 5, to byłaby radość z tego targowania. Ale że nie zgodził się na 5, no to niestety nie potargowaliśmy się i wspólnie po prostu odpuściliśmy. Może na targu, czy w innym miejscu, gdzie zaraz jedziemy, może tam po prostu kupimy to samo w innej cenie. Ale próbowaliśmy. Jedziemy dalej. Można się w tym drugim targować, czy nie? W każdym się da. To jest zasada. Ale co to jest supermarket? Bo to nie jest supermarket. Idziemy teraz na prezentację do jednego tutaj sklepu. O, jak przyjemnie, jak chłodno. Bardzo przyjemnie. Tutaj można kupić różnego rodzaju produkty. Będzie za chwileczkę prezentacja. Pięknie tutaj pachnie, świeżutko. Przechodzimy dalej, siadamy. Nie. Siadamy sobie. I tutaj będzie prezentacja. Zaczęła się prezentacja różnych produktów, przypraw. Teraz będziemy mogli przetestować, powąchać, posmakować. Guava. Widać, Egipcjanie uczą się różnych języków, żeby obsługiwać różne nacje, różnych turystów i to na pewno umożliwia im zarobkowanie i pracę. Przed chwileczką pan tutaj z obsługi zapytał się, czy chcemy kawę, herbatę. Więc zrobiliśmy małe zamówienia. Okay, ich habe das auch hier bitte, Nummer 3 in der Liste. Weißer Begünstiger, Nummer 3. Weißer Begünstiger. I za niedługo będziemy wąchać różne trawy cytrynowe, różnego rodzaju przyprawy. I ewentualnie, jeżeli oczywiście mamy ochotę, możemy sobie kupić mango. Teraz powąchamy sobie, jak pachnie. Boże, jak pięknie pachnie. Pięknie pachnie, co nie? No. We have here also guava, gruszka. Teraz będzie guava, gruszka. Egipska gruszka. Okay. Egipska gruszka. Egipska gruszka, zaraz przetestuję. Boże, jak to pięknie pachnie. Niekoniecznie. No bardzo. Może to spalimy dzisiaj. Tamto pierwsze było fajne. Pięknie pachnie, pięknie pachnie. Mango jeszcze lepiej, no. Bardzo ładnie pachnie. Teraz dostaniemy co innego. Granat. Zaraz powąchamy sobie granat. Ale pięknie pachnie. Mango najpiękniej, gruszka fajnie, a zobaczymy teraz granat. Granat. Poproszę. Takiego. And we have here also very good for vitamin C.
guava and granat. Granat su banana juom. Pięknie pachnie. Atelus fashion. Super sprawa takie. Możliwości powąchania. Bardzo ładnie, intensywnie, pięknie. Co to takiego? O. A co to jest, cytrynowa? Cytrynowa taka herbata, nie? Bardzo ładnie pachnie, bardzo intensywnie. Interesuje zaznaczyć, because you not forget. Okej. Zaznaczyć, która jest najlepsza. Tak? Okej. Ta jest naprawdę super, nie? Ta. Mnie to bardzo odpowiada. Aż zostawię tutaj, bo to jest naprawdę super. Przypomina mi to troszeczkę takie, te wszystkie zapachy intensywne, jak te olejki takie do takich domków, w którą wkładamy taką świeczuszkę na dole, podgrzewacz i tak ładnie, pięknie pachnie po mieszkaniu. This is very good for you, for mała arbusa, nie duża arbusa, and you also. Ja, kolega ma dużego arbuza, ja widać. Ja mam mniejszego. Na cholesterol, odchudzanie. Aha. Number 3 in the list. Ludzie to widzą. Ale się przyczepili do naszych arbuzów, no. And we have here also trava, nie trawa hashish, cytrynowa trawa. Cytrynowa trawa. Not smoke to drink. Dairinka O, cytrynowa trawa. Zaraz sprawdzimy. Ona się daje to do chińskich dań, nie? Dziękuję. Ale intensywnie pachnie. Jak taka herbata w granulkach, nie? Co się wodą zalewa. Taka bardzo intensywna, cytrynowa herbata. Bardzo intensywnie. Cytrynowa herbata. O, tu sobie odłożę. Moja najlepsza, granat appetit. Ten komar mnie tu cały czas... Tu pan fajnie nam powiedział, że jak się pije te herbaty, to się ma potem fajną big srakę i problemy żołądkowe są dobre. Numer 5. Numer 5 na Spanię. Czyli to jest gruszka. No. 5 tu mix będzie. Exhibit 20. O. I tu mamy do wyboru i And we have here also, this is one, herbata marmaria, very good for na pamięć. Na pamięć. For you, for school, for studying. Okay. Number 6 in the list. And this one. Number 6. 6. Marmaria. czyli na pamięć. A i ołówki po to, żeby sobie zaznaczyć na tych kartkach, co byśmy chcieli sobie kupić i możemy potem kupić. Fajne rozwiązanie. Tamarin. Jam, a potem będzie big sraka. Can I eat? O, okej. To jest tamarin, tak? I to jest na pamięć? No, tamarind na serce. Na serce? Na pamięć, number 8. Okej. No to co? Kosztujemy to, nie? Gorąca woda. Dawaj. Mi nie smakuje. Sprawdzimy, no. Woda or zimna woda. Jedna łyżka to drink. Okay, and we have here also Arabic coffee. Trochę słodkie. Dobre, nie? Arabska kawa? Arabska kawa? Kawa. Arabska? Arabic coffee and Trzeba powąchać, no nie? we have here golden coffee. Bardzo intensywnie pachnie.
Na pewno jest bardzo mocna. Golden? Golden? O, złota. Zobaczymy co to za złota. Tylko pomieszam trochę, wezmę sobie, odsunę, żebym dobrze pomachał. No i o, ta brązowa znacznie lepiej, znacznie lepiej. Znacznie lepiej, tak bardziej standardowo. We have here also coconut, no cocaine. No, Coconut. do you have cocaine? No coconut. Kokosowe. No, no smell to drink. Okej, okej. To nie, to wychodzimy. Żarty są, wszystko jest okej. Teraz kokos. Zobaczymy. Ej, dobre. To można jeść czy wciągać? Możemy tu jeszcze? Jak lody. Dobre. Bo będziemy pchali dzisiaj ten autobus. Chyba tak. Fajna sprawa, taka degustacja. Have here also this is for man. It's called harem. Harem. How to can using this harem for man? Like love long life down. If you have 2 noga, 6 noga come. Okej. Co wam mogę powiedzieć? Jak na razie wąchamy różne perfumy i już trochę, ale przepiękne, bardzo intensywne perfumy tutaj. Mamy okazję przetestować o, teraz. Już? Bardzo intensywne, zobacz. Mogę też. Też ładnie, no? Nie, nie czuję. Bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie. Teraz damskie perfumy. I jak? Daj powoniać, daj powoniać. To jest nieco. No, bardzo pięknie pachnie, bardzo słodkie. Nie robotu tutaj, robotu w hotelu. Halo! Zrobiliśmy już zakupy, perfumki kupione i możemy udać się do autobusu, zostawić zapachy, perfumki, nasze zakupy i udamy się jeszcze na spacer. Tu z busa jeszcze poszliśmy na chwileczkę do supermarketu. Można kupić tutaj różnego rodzaju lody, napoje. Jeżeli ktoś ma ochotę na przykład i ma dosyć hotelowych smakołyków, to można sobie tutaj kupić właśnie jakieś różnego rodzaju napoje, fanty, sprite'y, różne przyprawy i inne rzeczy znajdują się łącznie ze słodyczami, mlecznymi napojami właśnie w takim supermarkecie. A teraz idziemy na Cytadelę. Teraz idziemy sobie tutaj przy Cytadeli. Wybudowana przez Osmani. Przez Osmanów wybudowana. Jest, żeby ochroniać pasażerów. Ale to właśnie cały te Elkuzar, nie? Żeby chronić tych... Biegli od zużywu i tak dalej. Tu są wręcz armaty. Bo tutaj przez Elkuzar do Mekki. Do Mekki, nie? Do Trajpon, do Trajpon do Mekki. Aha, tak. Tak więc Cytadela to jest taka ochronna tutaj budowa. Okej. Wybudowana przez Osmanów. Jak to nam tłumaczył przewodnik, ja musiałbym doczytać, ale bardziej chodzi o to, żeby właśnie chronić tutaj podróżnych, muzułmanów, którzy do Mekki się udawali na modlitwy i co ważne, do Mekki powinien się udać każdy muzułmanin, którego na to stać i kosztuje to około, przynajmniej raz w życiu, około 80 000 złotych, tak na polskie licząc. To taką informację przekazał nam tutaj właśnie ten. I to jest cała Cytadela. Idziemy sobie dookoła, zobaczymy jak to wygląda. I tutaj jest kilka takich miejsc, gdzie można wsadzić kamerę, coś tam podejrzeć. Zobaczymy, czy będziemy mogli wejść. Idziemy dalej. Mówię, ja jest Mohamed, idziemy z domu. O, tutaj. Jest. Idziemy. Tutaj widać armaty. Ich jest chyba z 7, jak się nie mylę. Teraz zobaczymy, czy będzie tutaj to widać. O, zobaczcie.
Tutaj zaraz obok jest druga armata. Teraz zobaczymy. O, zobaczcie. Idziemy dalej. Tutaj te ogrodzenie jest dosyć szczelne. Niełatwo wszystko pokazać, ale postaram się, mam nadzieję, że będzie otwarte i będę mógł więcej Wam pokazać. A póki co, chociaż tyle. Idziemy dalej. Tutaj dookoła, jak widzicie, samochodziki sobie jeżdżą. Niska bardzo zabudowa. O, może stąd będzie ciekawie widać jeszcze, jak tu jest w środku. Widzieliśmy, tam były dwie armaty. Warszawa. From 300 degrees. No. No i tu mamy taki teraz spacer uliczkami, gdzie są jakieś sklepiki. Można sobie zajrzeć do jakiegoś sklepu i na przykład kupić jakieś produkty, jeżeli ktoś ma oczywiście taką potrzebę. Możemy też mniej więcej poczuć ten klimat, jakby to powiedzieć. Okej. Tutaj idąc od strony Cytadeli mamy sklep, gdzie można zobaczyć różne produkty, potargować się, kupić coś fajnego, więc idziemy sobie. Okej. Można kupić jakieś okulary, produkty, magnesy, paski, bluzy, być może dobra cena, właśnie różne koszulki, ubrania, wszystko może być tak potrzebne komuś akurat w trakcie wakacji, że na przykład coś się uszkodzi, coś się zepsuje. O, tu jakieś papierusy, obrazki, bardzo fajne. I można się mocno targować. My też mamy papirusa jednego. Tak, tutaj mamy tu jakieś naszyjniki. Tamten pierwszy sklep był taki znacznie większy, więcej opcji na kupno ciekawych produktów. I Galabija. Wszystko tutaj jest i tutaj można sobie przyjść właśnie kupić jakieś różne produkty w zależności od potrzeb. Ale nie trzeba niczego kupować. Spokojnie można odmawiać. Nie trzeba w takich sklepach się obawiać, że będą naciągać. Nie, oni po prostu zachęcają ci Państwo z tego sklepu, żeby po prostu kupić różne produkty. O, tu są fajne poduchy, spodenki. Takie sklepy się przydają, bo czasami jesteśmy na wakacjach i uszkodzimy jakieś rzeczy. No i potrzebujemy na przykład kupić walizkę, albo potrzebujemy kupić właśnie jakieś produkty, to wtedy kupujemy. Z drugiej strony ulicy wejdziemy teraz do drugiego sklepu, jeszcze zerknijmy różne suweniry. Co tutaj ciekawego, fajnego? Różnego rodzaju. Lewandowski. Dobrze. Jaka cena tych wielbłądów? Co my tu mamy za różne suwenirki? Ubranka, cisze, jakieś pojemniczki, kapelusiki, kiecki. Tutaj mamy różnego rodzaju obrazki,
Ze wszystkim można się targować. Im bardziej w głąb wchodzimy w takie miejsca, czyli takie sklepiki w El Kuzar albo w innych tego typu miejscach, tym bardziej można się targować i kupić produkty taniej. Czasem może się zdarzyć, że te produkty są gorszej jakości, ale tak nam tu właśnie przewodnik mówił, ale trzeba po prostu samemu sobie sprawdzić, czy wszystko jest ok, ale ceny mogą być tutaj znacznie niższe niż właśnie gdzieś tam w takich bardziej komercyjnych miejscach, czy bardziej centralnych, więc warto powchodzić sobie właśnie głębiej w te miejscowości i na razie ani razu nie odczułem takiej sytuacji, że było jakoś niebezpiecznie, czy że było coś nie tak. Jest wszystko ok. Sporo pytań o to, czy chcesz kupić, czy taniej, to, tamto, ale nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o obsługę, nikt nikogo tutaj nie obraża, nie ma żadnych problemów, tak więc idziemy powoli dalej. Idziemy sobie dalej wzdłuż ulicą. Bardzo dużo różnych sklepików. Można kupić dosłownie wszystko w zależności od potrzeb. Fantastyczna jest taka wycieczka moim zdaniem. Po prostu taka żywa wycieczka. Wszystkiego można się spodziewać wśród ludzi. Po prostu fajnie. Zaraz tutaj busik po nas przyjedzie. Kto co chciał, to już kupił sobie. Już pozwiedzaliśmy, pospacerowaliśmy i wracamy. Mieliśmy jeszcze opcję taką, żeby sobie pół godziny, godzinę samodzielnie pochodzić, skorzystać z różnych atrakcji, czy też można powiedzieć jakichś lokali na kawkę, na piwko, ale wszyscy się zdecydowali, że w sumie już jest późno, więc wracamy, tak więc skakujemy do busa i jedziemy do hotelu. Tak więc wskakujemy i wracamy. Emilko, jak było fajnie? Fajnie. No i o to chodzi właśnie, żeby było fajnie. Tak więc wracamy do hotelu. Dojeżdżamy już do naszego hotelu Acacia Swiss Resort. Widać tutaj aquapark i wycieczka powoli nam się już tutaj kończy. Zakończyliśmy wycieczkę, pożegnaliśmy się z Ahmedem. Kontakt sobie wzięliśmy i jesteśmy z powrotem w Acacia Swiss Resort. Idziemy teraz na kolację. Dziękuję Wam za uwagę. Czy pojechałbym jeszcze raz na tą wycieczkę? Tak, polecam. Do El Kuzar pojechać na taką wycieczkę bardzo polecam. Można zobaczyć totalnie inny świat. Naprawdę totalnie. Widać biedę. Bogatych ludzi jakoś tam specjalnie nie widziałem. Ale jest, można powiedzieć, bardzo spokojnie. Nie było ani jednej sytuacji, gdzie czułbym się niebezpiecznie, czy ktośkolwiek, czy dzieci, nie. I o obejście, zwiedzenie kilku miejsc w parę godzin, taka wycieczka jest idealna. Klimatyzowany bus to bardzo ważne. Trzymajcie się, pozdrawiam, dajcie znać, czy byliście w El Kuzar. Ja bardzo polecam. Tu jest wycieczka z Stój. Bye bye. Habibi. Jela, jela. Nauczyli nas kilku słówek, takich jak jella, jella, jazda, jazda. Tak więc troszkę się pouczyliśmy. Dziękuję Wam za uwagę. Tu mam trochę problem z uchem, ale mam nadzieję, że jutro, pojutrze już będzie z głowy i niebawem wracamy do Polski. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!